Cześć. Na grupie facebookowej mamy taką naszą małą tradycję dzielenia się wynikami sprzedażowymi z platformy Amazon Merch. Wiecie, trochę dla siebie, trochę w formie motywacyjnej dla innych członków grupy. Fajnie to działa. Zadowolony jestem, że naprawdę spora ilość osób też w tej tradycji uczestniczy. A w tym miesiącu zdecydowałem się zrobić takie moje delikatne podsumowanie, ale w formie filmu. Jedno, że ostatnio jeden z członków podrzucił klucz na Pretty Merch Pro, który tak ogólnie to jest bezużyteczny, ale jak się chce trochę więcej statystyk wyciągnąć z Amazona właśnie, no to ten Pretty Merch Pro Plus, czy tam Pro, nie wiem czy jest Pro i Pro Plus, no mi się akurat wyświetla Pro Plus, to sporo więcej tych statystyk można wyciągnąć i wyświetlić je w takiej bardzo fajnej formie. To co do tych statystyk. Jak widzicie, jestem na tierze 500, ale nie mam zużytych wszystkich możliwych slotów. Z tego co pamiętam, nawet nie muszę pamiętać, mam 225 aktywnych wzorów na chwilę obecną. Część to są wzory rozszerzone po prostu o jakieś dodatkowe, tak zwane wzory skalowalne, nie? Czyli kręcące się dookoła jednej tematyki, ale tam zamiast dat jest mom, brother, sister i tego typu rzeczy. Wróćmy do analityki. Także jeszcze drugie tyle wzorów mogę dorzucić. No to teraz jak sprzedaż wyglądała w maju. Jak widzicie, zdecydowana większość tych sprzedaży jest w Stanach, bo research robię pod Stany, nie interesują mnie zasadniczo rynki europejskie. One są dodatkowo. Nawet sam z siebie nie wrzucam tam rzeczy, wrzuca mi je sam Amazon. Jeśli coś się na rynku amerykańskim sprzeda, to w zdecydowanej większości przypadków automatycznie Amazon wrzuca to też na rynki europejskie. Nie dorzucam, bo nie chce mi się sprawdzać trademarków. Poza tym nie wiem, jak europejskie urzędy patentowe podchodzą do sprawy trademarków. Czy to jest tak samo jak na Stanach, czy trochę inaczej. Nie wiem, nie chce mi się sprawdzać i tyle. Także 37 sprzedaży tylko w Stanach Zjednoczonych, dwie sprzedaże w UK i jedna sprzedaż na rynku niemieckim. Co ciekawe, zagraniczne rynki gdzieś tam jakieś tam pieniążki przyniosły. Nie za dużo było, bo nie za dużo, no ale dodatkowa kasa zawsze w cenie. Tak wygląda to w rzucie miesięcznym, a jak to się dziennie rozkładało. Jak widzicie, w większości przypadków gdzieś tam każdego dnia wpadała jakaś sprzedaż. Tutaj był rekordowy dzień w maju, gdzie wleciało 5 sztuk tylko na rynku amerykańskim. Tak jak widzicie, 16,31 dolca wleciało. Tylko pamiętajcie, to jest przychód, nie? To nie ma tutaj odliczonego podatku, który sobie Amazon zabiera. To jest 10% w naszym przypadku. Tutaj też był dzień, gdzie były się 4 sztuki sprzedały, a tak to tak sobie pyka pojedynczo, czasem 2 sztuki, czasem właśnie 4, ale zdecydowana większość to są pojedyncze sprzedaże, czy tam dwie sprzedaże. Tych dwóch sprzedaży dziennie jest tam coraz więcej, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Co mamy sobie dalej? Mamy podsumowanie tantiem. Jak widzicie, Stany Zjednoczone królują. Średnio jedna sprzedaż dziennie, no tak by właśnie sobie wychodziło. Rekordowy dzień. No i teraz czego się najwięcej sprzedawało? No myślę, że nie będzie to zaskoczenie, jak powiem, że będą to t-shirty. U mnie jest to procentowo 90%, czyli 36 sztuk. To były właśnie standardowe t-shirty. Dlatego jak tam ktoś do mnie pisze z pytaniem, czy najpierw na tych niskich tierach, jak osoby są, czy najpierw rozszerzać dany produkt, dany wzór na pozostałe produkty, czy może jednak skupić się na wrzucaniu możliwie jak największej ilości tych t-shirtów, no to ja zawsze polecam tak robić. Najpierw wypełnić wszystkie sloty t-shirtami, a później ewentualnie rozszerzyć to na pozostałe produkty. Kto najczęściej kupował? No faceci, ale to niekoniecznie byli faceci, tylko po prostu męskie rozmiarówki. Wiem, że czasem kobiety wolą po prostu kupić męską rozmiarówkę, bo lepiej leży. Dalej 25% kobitki coś tam kupiły. Unisex to są wszystkie hoodiesy, long sleeve, tak jak tutaj widzicie.
No i jak nawet jedna sprzedaż dla dzieciaka się trafiła. Nie robię za dużo wzorów dla dzieci. To jest akurat jeden wzór, który zrobiłem na zaćmienie, który był tak bardzo neutralny pod względem płci czy demografii, że i też wrzuciłem na rozmiary dziecięce, no i sobie poszło. Co do kolorów, też myślę, że bez zaskoczenia. Zdecydowanie najpopularniejszym kolorem jest czarny. Zaskakujące może być to, że na drugim miejscu jest Carnberry, to jest chyba, no nie wiem, tak z głowy, no nazwijmy to roboczo czerwony. Później mamy Navy, Dark Heather, asfaltowy, chyba szary to się tłumaczy, fioletowy i brązowy. Jak widzicie, nie było sprzedaży na innych kolorach. No i jak się rozkłada jednostkowo ta sprzedaż? Jak widzicie, mój absolutny bestseller to jest koszulka, która mi się sprzedaje praktycznie codziennie. Ona się posprzedawała zdecydowanie najlepiej. I to jest wzór, który jest robiony typowo pod kobiety. Natomiast, tak jak widzicie, sporo facetów, czy też sporo rozmiarów męskich zostało tutaj kupionych. Możliwe, że to jest z tego powodu, o którym wcześniej wspomniałem, że one po prostu lepiej leżą i tyle. I to jest jedyna moja koszulka, która się sprzedała na wszystkich kolorach, które uaktywniłem. Nie uaktywniam, wiecie, wszystkich kolorów możliwych, bo czasem wzory wyglądają po prostu źle na niektórych kolorach. A ten wygląda dobrze na wszystkich, które zostały przeze mnie wybrane. No i tutaj najwięcej tych sprzedaży na tym kolorze Carnberry było. Dalej są to bardzo pojedyncze sprzedaże. Widzicie tutaj 2 sztuki jakieś, a tak to są jakieś pojedyncze sprzedaże gdzieś tam jakichś losowych wzorów. Przy czym ten long sleeve, ten t-shirt i gdzieś jeszcze, oj, ten t-shirt to są cały czas, to jest cały czas ten wzór, tylko na pozostałych produktach, nie? A tak to jak widzicie, dużo różnych, różnistych wzorów. Tutaj też jest ten sam wzór, tylko z trochę innym napisem. Ktoś wziął to, kupił i zaraz anulował, nie wiedzieć czemu. No ale tak też się czasem zdarza. Także czy to dużo, czy to mało, ciężko oceniać. Ja jestem zadowolony z wyniku, bo miesiąc w miesiąc te sprzedaże sobie rosną. Nie są to jakieś skoki, wiecie, o 100 czy 200%, natomiast rośnie sobie powolutku w górę. To jest też zasługa działania głównie na evergreenach, a nie na trendach, bo trendy są fajne oczywiście i cały czas polecam działać głównie na trendach, jeśli chcecie wyskoczyć sobie z tych niskich tierów. Natomiast musicie mieć na uwadze, że jak się skończy zainteresowanie danym trendem, to mogą też się skończyć sprzedaże. Dlatego fajnie jest też robić w ten sposób, żeby jakąś tematykę podciągnąć pod dany trend, ale zrobić ten wzór w taki sposób, żeby on się wybił na trendzie, ale żeby nie zleciał całkowicie po tym trendzie, tylko korzystając z tego ruchu, gdzieś tam, żeby się uplasował wysoko na liście wyników wyszukiwania, ale żeby ten wzór był tak zrobiony, żeby ludzie też go chcieli kupować i nosić po tym, jak dany trend się skończy. Może taki przykład z mojego podwórka. Sprzedały mi się ostatnio koszulki na Dzień Ojca z psami, z bardzo konkretną rasą psa. Tylko ta koszulka też nie jest zrobiona na takiej zasadzie, że wiecie, jest wrzucona sylwetka psiaka i napis Happy Father's Day, czy coś, co się jednoznacznie kojarzy z Dniem Ojca. Tylko koszulka jest bardzo neutralna, ma po prostu śmieszną frazę na piersi, ale listing jest zbudowany w taki sposób, że ja tą koszulkę optymalizuję pod kątem właśnie Dnia Ojca. I mam szczerą nadzieję, że ten ruch, który teraz wzrasta, myślę, że jeszcze parę dni mamy takich fajnych sprzedażowych, jeśli chodzi o Dzień Ojca. I mam nadzieję, że na tym ruchu ona się wybije na tyle, że gdzieś tam później będzie się w miarę regularnie sprzedawać. Czy tak będzie, czy nie,
ciężko jest stwierdzić, czas pokaże. Dobra, to może jak jeszcze jesteśmy w statystykach, to zobaczmy, jak u mnie wyglądał podobny okres, tylko w tamtym roku. Ja przypomnę, ja zacząłem działać na Amazonie, czy dostałem się na Amazona w marcu 2023 roku. Także w maju 2023 roku raczej nie wiedziałem za bardzo, o co tutaj chodzi, ale zobaczmy sobie, jak to u mnie wyglądało. Maj 2023. Zobaczymy, czy on się przeładuje tak w miarę szybko, czy gdzieś tutaj coś będę musiał mu zaklikać. A dobra, muszę mu kliknąć chyba analizuj sprzedaży. Tak. No z jakiegoś nieznanego mi powodu nic tutaj nie ma. A może po prostu nic wtedy nie sprzedałem. Dlatego nic nie jest on mi w stanie wyświetlić. Zobaczmy raz jeszcze, czy ten filtr faktycznie działa, czy może to jest jakiś błąd Pretty Mercha. Nie no, filtr działa. Także jak widzicie, porównywać się warto jest tylko i wyłącznie z samym sobą. Zobaczcie, dokładnie rok temu nie sprzedałem absolutnie nic na Amazonie, a rok później no sprzedałem rzeczy za tam ponad $100. Także miejcie to na uwadze przy analizowaniu swoich wyników, bo porównywać się do kogokolwiek innego nie ma najmniejszego sensu, bo każdy z nas ma inne umiejętności i inne możliwości po prostu. Jedna osoba będzie miała trójkę dzieci na głowie, trzecia nie będzie miała nic do roboty i będzie siedziała tylko i wyłącznie przy merczu. Że statystycznie ta druga osoba będzie miała sporo większe szanse na zrobienie lepszego wyniku niż ta, której dzieciaki co chwila wchodzą na głowę. Także jeśli się porównujecie, to tylko i wyłącznie do siebie z przeszłości. Tyle na dzisiaj. Zobaczymy, co czerwiec przyniesie. Trzymajcie się, cześć.